Masz już prawko na motocykl, sukces, rewelacja. I co dalej? Szukasz motocykla wszechstronnego. Nie chcesz nakeda, bo na nakedzie urywa głowę. Nie chcesz też za bardzo bawić się w chińską motoryzację, bo po prostu nie masz do niej zaufania. Szukasz motocykla, który zawiezie Cię wszędzie i bezpiecznie i pewnie tym motocyklem wrócisz, więc stawiasz na motocyklowe pewniaki. Dlatego prezentujemy Wam dzisiaj dwa takie pewniaki w stylu motocykli do lekkiej turystyki, motocykli uniwersalnych. Przed Wami Kawasaki Versys 650 oraz Yamaha MT-07. Oglądajcie! Siemanko, witamy na kanale Mototalks. Tą piękną polską zimę. Podobno zima dziesięciolecia nas czeka. Bardzo możliwe, mam nadzieję, że w lutym szybko śnieg stopnieje i będziemy mogli skoczyć na motocykle, aby w końcu zacząć jeździć. A żeby jeździć, potrzebujecie motocykl. Wielu z Was staje przed takim dylematem, szukając swojego pierwszego motocykla lub wybierając motocykla po jakiejś dłuższej przerwie. Chciałby jakąś 700, coś fajnego, coś na czym będziemy czuć się pewnie i mogli od razu w 100% wykorzystywać możliwości tego pojazdu bez jakiegoś ogromnego doświadczenia. Planujecie tym motocyklem jeździć na co dzień, ale uwaga, planujecie również, że będziecie jeździć w trasy. Co z tych planów wyjdzie? Różnie bywa, wiadomo, z czasem, czasami ciężko, ale trasa gdzieś tam 300, 400, 500 km na tym motocyklu nie powinna sprawiać jakiegoś problemu. Więc szukacie motocykla z owiewką, ale motocykla lekkiego. I tutaj oczywiście cała masa motocykli się pojawia. Musicie też pomyśleć, czy motocyklem będziecie zjeżdżać z asfaltu, czy to będzie raczej typowa jazda po asfalcie. Natomiast jeżeli wybieracie motocykl, który jest w miarę wszechstronny, uniwersalny, te dwa typy to będą 100% pewniaki, będziecie tymi motocyklami, na tych motocyklach czuć się pewnie i będziecie zadowoleni z wszechstronności użytkowania. Więc przed Wami Kawasaki Versys 650 oraz Yamaha MT-07. Jeżeli chodzi o Versysa 650, oczywiście jego przedstawialiśmy Wam już w wcześniejszych produkcjach. Pokrótce, silnik 650, bardzo sprawdzona i bardzo udana konstrukcja. Po drugiej stronie mamy Tracera 7, konstrukcja również bardzo sprawdzona, ale też bardzo mocno odświeżona. Ten motocykl można powiedzieć, że jest na rynku już 10 lat z silnikiem CP2. Natomiast w 2025 roku Tracer 7 dostaje poprawiony silnik, dostaje sporo zmian elektronicznych, jak również nowe body, nowy wygląd. I o tym też możecie się dowiedzieć z naszych poprzednich produkcji, z naszych wcześniejszych materiałów. Więc porównujemy te dwa motocykle. Przede wszystkim są to motocykle lekkie. W przypadku Yamaha mamy 203 kg z pełnym zbiornikiem paliwa. Tutaj zatankujemy 18 litrów paliwa. W przypadku Kawasaki mamy 221 kg z pełnym zbiornikiem paliwa. Tutaj troszkę tego paliwa więcej, bo jest 21 litrów, więc no na pewno Kawasaki motocykl cięższy, natomiast zapakujemy do niego troszkę więcej paliwa, więc zasięg na Kawasaki będzie lepszy, będzie większy. Yamaha natomiast zawsze idzie w kierunku lekkich, poręcznych, zwinnych motocykli i taki właśnie Tracer jest sporo lżejszy przy pełnych zbiornikach paliwa, więc tutaj plus dla Yamaha w stosunku porównania wagowego, natomiast plus dla Kawasaki w stosunku zasięgu kilometrowego przy ilości paliwa, które zatankujemy do zbiorników. Co do silników, oczywiście tutaj bardzo konstrukcje zbliżone, nie mówię identyczne, tylko zbliżone, ponieważ mamy tu dwa cylindry w rzędzie w jednym i w drugim motocyklu. Natomiast w Yamasze pojemność 689 cm i wykorbienie crossplane, czyli to przesunięcie korbowe o 270 stopni. W przypadku Kawasaki również dwa cylindry w rzędzie, ale to wykorbienie już jest 180 stopni, więc ta praca będzie troszkę inna. Zaraz pójdziemy do parametrów. Natomiast Yamaha silnik troszkę bardziej elastyczny, troszkę mocniejszy dół. Na pewno poprawi to taką dynamikę jazdy w mieście, ponieważ z niskich obrotów, jak ten gaz wykręcimy, ten motocykl pojedzie równo, jakby pociągnie od samego dołu i nie będzie jakoś mocno szarpał czy wibrował. W przypadku Kawasaki jest raczej fanem troszkę wyższych obrotów, więc ta jazda w mieście, jeżeli pomylimy bieg, trójką z niskich obrotów pójdziemy, to motocykl może troszeczkę przyszarpać, w tych dolnych obrotach będzie zachowywał się troszkę gorzej. Oczywiście to ma związek też z troszkę mniejszą mocą. Kawasaki 68 koni mechanicznych i 8,5 tysiąca obrotów, w przypadku Yamaha 74 konie mechaniczne i troszkę więcej, 8,750 obrotów, więc na pewno Yamaha jest motocyklem mocniejszym, niedużo, ale jednak. Co do momentów obrotowych, tutaj 61 N i tutaj mamy 60
7 newtonów momentu obrotowego, więc również na plus dla Yamahy. Oczywiście, jeżeli chodzi o porównanie, tak jak wspomniałem, Kawasaki jest troszkę słabsze. Ta jednostka jest natomiast, można powiedzieć, wieczna. Z tym motocyklem się nic nie dzieje. Tym motocyklem można zrobić 200 000 kilometrów i tak naprawdę możemy mieć pewność, że ta maszyna dowiezie nas na najdalszy odcinek świata, ponieważ ten motocykl jest bardzo, bardzo sprawdzony. Silnik jest naprawdę niesamowity. Możemy tankować najgorsze paliwo, jakie może być i ten motocykl dalej będzie sobie radził. Oczywiście to też wiąże się z tym, że on nie jest jakoś mocno wyżyłowany, nie ma tej ogromnej jakby wykręconej mocy w stosunku do jego możliwości. Jeżeli chodzi o Yamahę, również bardzo solidna i bardzo sprawdzona jednostka, również wszędzie Was dowiezie, również przebiegi, które się trafiają w CP2 po 200 000 km nie są jakąś specjalną nowością, natomiast ten silnik jest po pewnych modernizacjach, po pewnych zmianach, też silnik przez swoje lata produkcji borykał się z pewnymi jakimiś tam problemami, na przykład tarcze sprzęgła, które były masowo wymieniane na akcjach gwarancyjnych, które gdzieś tam doskwierały użytkownikom przez ostatnie 2 lata, więc nie jest to silnik taki bez żadnych wad. Tutaj jeżeli chodzi o tą bezawaryjność, myślę, że ukłon w stronę Kawasaki. Co do elektroniki tego motocykla, tutaj widać, że dużo bardziej Yamaha ma dopracowaną elektronikę, przede wszystkim ride-by-wire, który pozwala nam zamontować quick shifter w górę i dół, tryby jazdy, mamy tutaj dwie mapy, oczywiście kontrola trakcji też regulowana. Jeżeli chodzi o Kawasaki, w Kawasaki przepustnica jest cały czas sterowana za pomocą linki, więc klasyczne rozwiązanie. Z quick shifterem, jakby quick shifter w górę tylko i wyłącznie, oczywiście poza jakimiś możliwościami montażu bliperów. Też w katalogu akcesoriów oryginalnych nie ma żadnego quick shiftera, więc jeżeli coś takiego szukamy, to musimy sobie to zamontować trochę motocykl kalibrując. Kontrola trakcji, super. Kontrola trakcji regulowana w 2 poziomach i możliwość wyłączenia, więc jest to fajna rzecz. Natomiast to tyle. Jakaś podstawowa komunikacja z telefonem komórkowym, więc jeżeli chodzi o elektronikę, Kawasaki jest motocyklem znacznie, znacznie prostszym. Tutaj oczywiście, tak jak wspomniałem, ukłon dla Yamahy, ponieważ nowy wyświetlacz ma bardzo rozbudowaną komunikację z telefonem komórkowym. Mamy możliwość wyświetlania muzyki, prognozy pogody czy nawigacji i również mega plus dla Yamahy, jak na motocykl, który ma być taki dość uniwersalny, mamy tutaj w standardzie tempomat. Więc super i to jest plus dla osób, które jednak będą tym motocyklem chciały pojechać gdzieś dalej. Natomiast co do takiego komfortu podróżowania, w przypadku Yamahy mamy tutaj kanapę dość surową. To jest taka, motocyklowa decha. Oczywiście jak już jedziemy, to jest całkiem przyjemnie, ale myślę, że te 200-300 km i będziemy czuć, że jest tutaj dość twardo. W przypadku Kawasaki, słuchajcie, tu jest fotel, tu jest naprawdę kanapa mięsista, nawet pod ręką czuć, że tutaj na tej kanapie można robić setki kilometrów i będzie wygodnie, mamy dużo miejsca, są zaokrąglone te przejścia i ten motocykl dba o to, żeby Wasz tyłek odpoczywał na motocyklu i żebyście w dalszej trasie nie czuli tego dyskomfortu. Wiadomo, twardsza kanapa to są cechy bardziej sportowe, plus przy dynamicznej jeździe ten tyłek Wam nie jeździ. Natomiast tutaj faktycznie komfort podróżowania. Sama pozycja na Kawasaki też jest taka właśnie bardziej komfortowa, bardziej namawia do podróżowania. Jesteśmy troszkę bliżej kierownicy, jesteśmy tak bardziej spójni z motocyklem. Użytkownik jest bliżej kierownicy. Jest bardzo wygodnie, przyjemnie, komfortowo. Czujecie się naprawdę jakbyście tym motocyklem jeździli lata. W przypadku Yamahy jest troszkę sztywniej, ta kanapa jest dalej, więc przechylamy się naprzód motocykla, powodując oczywiście docisk przedniego koła, czyli tą lepszą poprawę tej jakby sterowności. Więc czuć to od razu, że siadamy na tym motocyklu, jest troszkę twardziej, ale oczywiście to, tak jak mówię, kwestia rozjeżdżenia się, kwestia pojeżdżenia. Natomiast ogólne wrażenia z pozycji tych motocykli są do siebie dość podobne, bo jednak te motocykle grają w jednej, że tak powiem, lidze. Szybciutko jeszcze co do zawieszeń, bo oczywiście, tak jak wspominałem w poprzednich materiałach, szczegółowo to omawialiśmy, ale ciekawe jest to, że co do zawieszenia w Kawasaki, przednie zawieszenie ma tutaj aż 15 cm skoku, czyli jak na zawieszenie w motocyklach szosowych, bo to są motocykle 100% szosowe, ten skok jest całkiem spory. Podobnie z tyłu mamy niecałe 15 cm skoku, więc przy porównaniu z Yamahą, gdzie jest tam tego skoku 13 z przodu i 14 z tyłu, uzyskujemy tu znacznie lepsze parametry co do jazdy po dziurach, po nierównościach, po naprawdę drogach bardzo, bardzo słabych.
Więc Kawasaki znacznie lepiej sprawdzi się przy jeździe w takich warunkach ciężkich, a nawet gdzieś zjazda z asfaltu, gdzie oczywiście na tych oponach w żaden sposób nie mówimy o jeździe ADV, ale na pewno ten motocykl będzie się lepiej sprawdzał z tym większym skokiem zawieszenia faktycznie na drogach dziurawych. Plusem też jest prześwit, ponieważ w Kawasaki, mimo tego, że kanapy są na podobnych poziomach, to prześwit w tym motocyklu jest większy, czyli przejazd po dziurach, po krawężnikach, po progach zwalniających, po nierównościach. Tutaj mamy większy zapas tej odległości, nie zahaczymy podłogą. W Yamasze też kwestia tego wydechu poprowadzonego nisko, to jest 13 cm, tutaj z tych centymetrów jest 15, więc Kawasaki na pewno na plus, jeżeli planujemy tym motocyklem jeździć po dziurawych drogach. Oczywiście w przypadku Yamahy jest to nastawienie na taką dynamiczną jazdę po zakrętach, ale taką fajną, przyjemną. Tak jak mówię, tutaj fajnie, że Kawasaki ten zawias ma jednak o trochę większym skoku. Co do kwestii regulacji, to oczywiście tutaj napięcie wstępne sprężyny i odbicie regulowane. W przypadku Yamahy również ta regulacja jest. Co do zawieszeń tylnych, w przypadku Kawasaki niezależnie od wersji, bo tak naprawdę jest tylko jedna wersja, macie wyprowadzoną tą regulację do napięcia wstępnego sprężyny, czyli szybka, płynna regulacja. W wersji podstawowej Tracera 7 musicie to regulować za pomocą klucza. Dopiero wersja GT posiada tą regulację wyprowadzoną na zewnątrz, tak jak jest to zrobione w Kawasaki. Co do designu, tak naprawdę to jest temat bardzo trudny, bo jest to moje zdanie, to jest zdanie jakieś tam subiektywne. Natomiast, słuchajcie, kurczę, ten motocykl wygląda naprawdę bardzo dobrze, cały czas wygląda świeżo. Te ostre cięcia Kawasaki, nawiązania do ich sportowego stylu, wielokrotnie to powtarzam, że oni naprawdę potrafią robić te motocykle bardzo ładne. I wielu klientów kupuje ten motocykl z uwagi na to, że ten motocykl po prostu jest piękny. Co do Yamahy, ten nowy przód, przyznam, bardzo mi się podoba. Jest to całkowicie inny styl niż w Kawasaki, w tym stylu kocich oczu i tak dalej. Ale ta nowa linia z tymi zagłębionymi światłami mijania i drogowymi oraz tymi pozycjami LEDowymi też wygląda świetnie. Gdybym miał wybierać wizualnie, kurczę, naprawdę sam nie wiem, na co bym się zdecydował. Tutaj bardzo świeży, ładny design, a tutaj ten styl Kawasaki, który jest od razu widoczny. Więc tutaj zdecydujcie sami, na pewno oba motocykle są piękne. Jeżeli chodzi o ceny tych motocykli, tutaj na pewno Yamaha jest motocyklem lepiej wyposażonym, bardziej nowoczesnym, mocniejszym, więc też cechuje się troszkę wyższą ceną. Cena, tutaj mamy 40 400 zł, tutaj mamy cenę 43 700 zł, więc tak naprawdę mamy ponad 3300 zł różnicy, więc za te 3300 możemy mieć spokojnie fajny kufer, trochę wyposażenia, grzane manetki, a nawet Kawasaki robi promkę na modele wyprzedażowe, gdzie dorzucają kufer centralny gratis, więc w cenie 40 000 możecie mieć motocykl z kufrem. No i tu już jest naprawdę fajnie, tutaj już cena się robi spoko. W przypadku wersji GT to jest trochę ponad 50 000, dalej bez centralnego kufra, choć faktycznie i centralna nóżka, i grzane manetki, wysoka szyba, bardzo dużo fajnych rzeczy. Natomiast wiadomo, jeżeli szukamy motocykla sprawdzonego, oszczędnego, taniego w eksploatacji, też w miarę niskiej cenie, powiem Wam, Versys sprawdzi się super. Natomiast jeżeli lubicie gadżety, lubicie dobre wyposażenie i chcecie mieć motocykl nowoczesny, tutaj Yamaha zdecydowanie będzie faworytem tej rozgrywki. Każdy z tych motocykli da Wam mnóstwo frajdy z jazdy, każdy z tych motocykli sprawdzi się do lekkiej turystyki, każdym z tych motocykli możecie dynamicznie jeździć po zakrętach, choć na pewno jeżeli chodzi o dynamikę jazdy, to tutaj bez względu będzie silnik CP2 miał większą przewagę. Natomiast na początek te dwa typy, czego by się nie wybrali, traficie w 100% i będziecie z tych maszyn świetnie, bardzo, bardzo zadowoleni. Słuchajcie, czy coś o czymś zapomniałem, czy coś pominąłem? Chyba nie. Jeżeli potrzebujecie więcej szczegółów technicznych odnośnie tych pojazdów, zerknijcie sobie do naszych wcześniejszych produkcji. Będziecie mogli sobie szczegółowo to przejrzeć. Jeżeli chodzi o Tracera 7, mamy filmik z Tracerem 7, jak i z Tracerem 7 w wersji GT. Na koniec zmiana trochę trendu. My się przedstawiamy na samym końcu, żeby zobaczyć, kto dosłuchał do samego końca. Ja mam na imię Andrzej, jesteście na kanale Mototalks. Bardzo dziękujemy Wam, że z nami jesteście. Jeżeli ktoś z Was jeszcze nie subskrybował tego kanału, to subskrybujcie, bo będziemy wrzucać cały czas ciekawostki ze świata motoryzacyjnego i nie tylko. Jeżeli szukacie swojego wymarzonego motocykla, to kliknijcie w link poniżej. Porozmawiamy o motocyklach, skontaktujemy się z Wami i spróbujemy zaproponować Wam coś fajnego. Słuchajcie, jeżeli chodzi o motocykle, dostarcza na mnie firma Moto46, salon Kawasaki
Suzuki, Yamaha i KTM ze Szczecina, także wszystkie sprzęty dzięki Moto46. Natomiast w następnej produkcji porównamy sobie motocykle dla hardkorowców. Pójdziemy trochę w świat offroadu i motocrossu i przedstawimy Wam Yamaha YZ450F oraz WR450F i porównamy te dwa sprzęty dla prawdziwych hardkorowców, motocyklistów. Więc dziękujemy Wam za dzisiaj i do następnego.